Jesteśmy w drodze na gigantyczny teleskop. A droga chyba jest dość długa, Tomek. Ile to będzie kilometrów? Setkę. Setkę mamy zrobić, no dobra. I coś możesz powiedzieć o tym teleskopie? Tak parę zdań? No jest największy jakiś tutaj. Znaczy nie wiem czy na świecie, ale albo jak nie na świecie, no to drugi największy jest w ogóle. Ale budują jeszcze trzy, tak? I budują 3 podobne teleskopy w Chinach, żeby jakby na najbliższe tam chyba 50 lat oni chcą uzyskać dominację w tej przestrzeni kosmicznej. Czyli mają ambitne plany. A co Tak, on ma pół kilometra prawie szerokości, jeśli chodzi o wymiary. No i jakoś tam się już zasłużył, no wykrył już jakieś tam obiekty w kosmosie. Co za obiekty wykrył? No, nie wiem do końca, ale jakoś tam już coś, jakieś przykłady były tego co on tam. I chyba, nie wiem, od kilku lat funkcjonuje. No i tam jest też oczywiście cała taka wystawa poświęcona obecności Chin w kosmosie, więc sobie tam zobaczymy. Czy rzeczywiście Chiny tak dominują, czy też nie? Bo w sumie w wiadomościach polskich to tak nie mówi się o tym, że Chiny są takie dobre w przemyśle kosmicznym. Chyba nie. Kto się dogaduje? Chyba damy radę. Nie, no to muszę pokazać tą konwersację z panem, to jest tak. Pokazuje mi, że tu jest autobus. Pytam się go, czy wracamy autobusem w związku z tym, bo najpierw pisał mi, że wracamy autobusem. No mówi, że tak, wracacie autobusem. Pytam się, o której ten autobus? O dowolnej godzinie autobus, a później mi pisze, ja będę tu czekał. A to jest faktycznie shuttle bus pick-up point. Entras, prosto jest entras. Tomek, zademonstruj. I szafeczka otworzona. Generalnie trzeba elektroniczne urządzenia zostawić, żeby się na teleskop udać tam na górę. Tam nie można mieć ze sobą. I ten teleskop jest, okazało się, najnowocześniejszy na świecie. Ma ruchome te elementy, jest wielkości 30 stadionów piłkarskich. Podobno jest jakiś tam większy gdzieś jeszcze. W Rosji coś, Monika, czytałaś, tak? Tak, ale nie dużo większy. Nie dużo większy, tamten ma chyba 530 metrów, a ten ma 500 i tamten jest oczywiście przestarzały, a tu jest najnowsza technologia. Wszystkie elementy ruchome ma. Słyszy rozmowę telefoniczną na Księżycu, tak? Tak. Tak, no. I też się dowiedzieliśmy, Monika wyczytała już potem, że 9 milionów ludzi musieli wysiedlić wokół tego teleskopu, całkowite pustkowia, tam rzeczywiście pół godziny jechaliśmy autobusem przez totalne pustkowia, dzicz, aby drzewa, góry, nic więcej. Do tego centrum astronomicznego przyjeżdża bardzo dużo wycieczek szkolnych w takich mundurkach kolorowych. A dobra, my idziemy. Tam wchodzimy właśnie wejście. O. W najgorszym możliwym momencie. Naukowcy rosną. Na pewno. Chyba raczej bardziej nas są zainteresowani nami niż... Konfucjusza im pokazali. Tu chyba jest pokazane, jak to działa. Niestety wszystko jest po chińsku. Wszystko. Tu jest pokazane, Bazyl, jak to działa. Zobacz, jak nasłuchuje. Chińskie nastolatki nie różnią się od polskich. Nawet powiedziała, że chińscy uczniowie są głośniejsi, a na pewno liczniejsi. Chińska wycieczka szkolna za nami. Duża.
Okej. Pani nam pomachała. Ta wycieczka, hej! Bardzo pomaga. Kosmonauci ten amerykańscy. Fajne te dzieci są. Jezu, krzyczy na nich ten. Chwała teraz Chinom, tak? Krzyczy. Nasi panowie kupują bilety na VR, a są oczywiście fanami. Centrum Kosmiczne im się chyba bardzo podoba. Byliśmy tak na tych wieżach, a byliśmy w kinie, byliśmy w Muzeum Tłocznym i teraz jeszcze kropką nad i staje się VR. Chyba ulubiona część Basyla. Meter Aperture Spherical Radio Telescope. To jest miejsce, w którym się znajdujemy. I kilka praktycznych porad stąd, jak się tutaj odnaleźć. Przede wszystkim jak się zakupi bilety przez internet, to jest maszyna na wejściu, która skanuje QR kod. I to jest istotne, żeby odebrać papierowy bilet. Bo na górę nie można się dostać z urządzeniami elektronicznymi. Nie wiem, czy mnie słychać, tak trzymasz daleko kamerkę. Z urządzeniami elektronicznymi typu telefon komórkowy. To wszystko trzeba włożyć do specjalnej skrytki, tak, elektronicznie otwieranej. Skrytka jest bezpłatna, wszystko trzeba zostawić, czyli trzeba mieć ten papierowy bilet, żeby wjechać na górę. Na górze z kolei jest przysiadka na kolejny shuttle bus i to jest 20 juanów. Kolejna opłata. W każdą ze stron, oddzielnie bilet. Nie można wnosić także aparatu ani kamery, ale jest opcja wynajmu na górze i tak, zdjęcie za 30 juanów, jedno zdjęcie, lub wynajęcie aparatu analogowego za 300 juanów i to daje chyba 36 zdjęć, o ile dobrze pamiętam. Nie, 40 parę, 38. Nie, właśnie 36. On mówił 46, ale było 36. Na końcu kończy się z takim klasycznym filmem, negatywem. Aha, z rzeczy około logistycznych nie polecamy szaszłyków tutaj mięsnych. Są surowe w środku i bardzo ostre na Jeszcze zewnątrz. jedna rzecz, w ogóle przejazd autobusem trwa tam chyba ze 30 minut. Jedzie się no taką prawie że dżunglą, czyli pagórki, przepaście, wszystko zalesione, żadnej zabudowy, niczego tam nie ma przez te 30 minut. Bardzo ładny krajobraz. Jeszcze tutaj z Guyang to jest największa miejscowość w okolicy. Około 100 km stamtąd można sobie wynająć samochód z kierowcą w dwie strony. To cena około tam 300 zł na polskie po przeliczeniu. 2 godziny w to, 2 w to. I w okolicy, tam może Monika pokaże, tam druga makieta jest. Właśnie mówiliśmy o tych wzgórzach, co tam jechaliśmy i taki piękny krajobraz, no to jest tu, to jest to. To są te ostańce, nie? Te wapienne wzgórza i takie piękne krajobrazowe te widoki. Dobra, jesteśmy w lokalnej restauracji. Mamy nadzieję, że będzie lepiej niż wczoraj. Znaczy, jeżeli będzie źle, to pewnie będzie wszystko na mnie, bo ja znalazłam tę restaurację. Ale to, co już nas zdziwiło leciutko, że wszystkie sztućce były zapakowane
foliową siateczkę, co jest dobrym znakiem, bo świadczy o tym, że jest chyba czysto. Lokal jest stosunkowo pusty, wjechaliśmy dziwną windą na pierwsze piętro, czyli jesteśmy tak na dobrą sprawę na parterze. Nie wiem, jak to się stało, że my od dołu weszliśmy. Idę, może tutaj coś nagram, pokażę, jak wygląda restauracja, knajpka, co tutaj jest takiego lokalnego. To jest sklepik jednak jakiś z takimi różnymi rzeczami. A, jest całkiem fajnie. Jest washroom, exit. I co masz w środku? Serek? Nie, jaki dobry sos, taki na słodko. A, Dobra. Przypadkowo spotkana knajpa po drodze. I takie krewetki właśnie trafiliśmy. A i jest do tego jeszcze. Wygląda bardzo fajnie. To pokaż na jedną bazę. No.